Ten piesek to taka groźną minę tu zęby szczerzy. O, do kotka ledwo sięgam, a do koguta to już nie dosięgnę. Ale widać, że ktoś O, tam do próbował, koguta, ktoś kurczę. próbował. Doskoczyć. Ktoś wysoki, jeszcze tu pod słońce grać. Ty nie doskoczy, kurczę. Ale nic, tutaj chociaż na szczęście posmyram. Kolega właśnie kupił sobie puszkę browara tutaj w takim sklepie Alko Market i tam już go rozpracowywuje, bo kolega robi za kierowcę, także no nie może pić alkoholu, bo o północy będziemy wracać z Warszawy, z lotniska do Olsztyna, także pomimo tego, że godzina młoda, no to naszło go na browara i ja idę też sobie już coś kupię. Trzeba się trochę posilić, kanapeczkę zjeść. Godzina przed 11 i się tutaj z kolegą alkoholizujemy. Delikatnie. Ja jeszcze później będę mułka. Kolega robi za kierowcę, także już nie bardzo. Lager. Akurat pan w sklepie sprzedawca mi zarekomendował. Zapytałem, który tutaj jest regionalny, miejscowy. Madonas. 5,2%. Czyli taki normalny. Nie jakiś sikacz, tak jak często w tych krajach skandynawskich, że tam najmocniejszy browar ma tam 4%, tylko trochę mocniejsza. A kolega pije jeszcze tam coś mocniejszego, 7,5%. 7,5%. Od wina. No i tyle. Chwila przerwy i ciśniemy dalej. Dobra, browarek wypity, troszkę w głowie zaszumiało. Teraz stoję tutaj. Tutaj widzimy kościół Świętego Piotra, na którym znajduje się najfajniejszy, najwyższy punkt widokowy tutaj w Rydze. Zaraz spróbujemy się tam dostać. Tam już na czubku wieży, znaczy nie na czubku wieży, bo na czubek wieży nie da się tam wjechać, ale tak troszkę niżej widać ludzi. Tam jest jakiś taras widokowy. Wysokość tej wieży 123 metry, chyba tam 25 cm dokładnie, tak podaje Wikipedia. Kościół luterański, tutaj Świętego Piotra, a zaraz naprzeciwko, tutaj po drugiej stronie mamy Świętego Jana, bazylikę. Niestety zamknięte. Ja lubię bardzo wysokość. Lubię wszelkiego rodzaju punkty widokowe, a ten tutaj będzie chyba jednym właśnie z takich najfajniejszych. Pogoda, jak widzicie, super, ekstra, mega słonecznie, fajnie jest. Wypiłem jedno piwo, ale człowiek jednak zmęczony, bo musiałem przed drugą w nocy wstać, żeby ruszyć od siebie z miasta, z Olsztyna na lotnisko. Także za wiele nie spałem, tak naprawdę z 2 godziny. I jedno piwo mnie troszkę tak już tutaj przymuliło. Tutaj już turystów widać. Tam jakaś znowu wycieczka. Tutaj taki fajna rzeźba, często też pojawia się na różnych fotografiach. Na dole osioł, wyżej chyba pies. Ciężko powiedzieć. Osioł, pies, kot i kura. Tak mi się wydaje. No i weszliśmy tutaj do wnętrza kościoła Świętego Piotra. Właśnie kupiłem bilet, 9 euro, tam kasa, 9 euro bilecik z wstępem na wieżę widokową. Na wieżę widokową wjeżdża się windą, tylko i wyłącznie, bo tak właśnie zapytałem tutaj pana kasjera. Nie ma możliwości wejścia po schodach, tylko i wyłącznie. Czapkę zdejmę, czapkę.
Na razie tu pokażę Wam wnętrza tego kościoła Świętego Piotra. Jak to tu wygląda. No to widzę tu pustawo. Budynek dosyć duży, ale tutaj pusto, nic nie ma jakichś tutaj zdobień. Początki budowy chyba w 1209 roku, coś takiego. Czyli zaraz po tym, jak powstało miasto Ryga. O ile dobrze pamiętam, miasto Ryga zostało założone przez jednego z biskupów w 1201 roku. Także tutaj w środku, no to tak mówię, skromnie to wygląda. W sumie tak wcale rewelacji nie ma, nie za ciekawie. No i zaraz będę szukał, gdzie jest ta winda. Windą wjedziemy na taras widokowy. Tutaj główny ołtarz drewniany. Idę w kierunku windy. Tutaj jest taka informacja, że winda znajduje się na 3. piętrze. Także najpierw tutaj kawałeczek trzeba jakimiś takimi schodami wejść. Tam dopiero będzie winda i wjedziemy na ten taras widokowy. Ciśniemy. Czekamy tutaj przy windzie na operatora windy. O, tutaj akurat grupa osób się wysypuje. No i wsiadamy, jedziemy na taras widokowy. No właśnie wyszedłem z windy i zobaczcie, co tutaj mamy. Jakie piękne widoki. To jest to, co kocham. Zobaczcie. Ryga z góry. Tam w oddali widać budynek przypominający warszawski Pałac Kultury. No i rzeka Dźwina. Tam jakaś taka chyba wieża telewizyjna. Trochę pod słońce, no ale może uda Wam się coś zobaczyć. Tutaj jeden z mostów na rzece. No fajnie to wygląda pięknie. Obejdę tutaj w koło. Trochę ludzi jest. Kolejny most. Po drugiej stronie taki ciekawy, fikuśny budynek. Nie pamiętam, czy to chyba też jest... Nie, operę widzieliśmy wcześniej. To jest jakaś filharmonia, czy jakaś sala koncertowa. Tam trochę budynków takich bardziej nowoczesnych. Tam katedra. Przejdę tutaj się w koło. Trochę czasem się trzeba przepychać, widzicie, ludzi trochę tutaj jest. Zaraz będę pstrykał zdjęcia, bo fajnie to będzie tutaj wyglądało z tej perspektywy. Lubię wysokość, lubię podziwiać miasta z góry, z innej perspektywy. Dlatego latam też dronem. No nie wiem, będę musiał później doczytać, na jakiej wysokości się znajdujemy. Ale przypuszczam, że coś koło może 90 metrów, może 100 metrów. No na szczęście smarujemy. Najpierw osiołka, tak? Najpierw osiołka. Później pieska. Ten piesek to taka groźną minę tu zęby szczerzy. O, do kotka ledwo sięgam, a do koguta to już nie dosięgnę. Ale widać, że ktoś O, tam do próbował. koguta, Ktoś kurczę. próbował. Doskoczyć. Ktoś wysoki jeszcze tu pod słońcem grać. Ty nie doskoczy, kurczę. Ale nic, tutaj chociaż na szczęście posmyram. Jak zwykle już wytarte, błyszczą się. Nosy. No dobra, git. Tutaj prace artystów. No już powoli knajpki otworzyli, także ludzie zaczynają się schodzić.
do restauracji. Tu sobie podjeść można. Tutaj pani sprzedaje te ruskie, znaczy to pan, babeczki. Jak to się nazywają te babeczki? Bo zapomniałem. Matrioszki? Nie. Matrioszki, właśnie. Matrioszki, bursztyny. No, thank you. Tutaj też matrioszki. Idziemy. No i tak, mamy kwadrans po 12. No już widać tutaj na tych uliczkach różnicę między tym, co było te 3-4 godziny temu, gdzie idąc tutaj praktycznie nie było żywego ducha, nie było ludzi. A teraz zobaczcie, no już troszkę turystów. Robi się gęściej, ciaśniej. O 7, 8 wszystkie stoliki były puste. Teraz zobaczcie, już tłumy ludzi. Pogoda dopisuje. Także przyjemnie sobie usiąść, piwka się napić, coś zjeść. Idziemy teraz na taką kamienicę, tak zwaną dwa koty. To też jeden z takich bardziej charakterystycznych tutaj, jedna z bardziej charakterystycznych kamienic w Rydze. Po prostu no zaraz podejdziemy, to wam pokażę. Na gzymsach na górze są figury 2 kotów, które też bardzo często pojawiają się na w różnych publikacjach, na pocztówkach, na zdjęciach. Nie wiem, czy uda wam się tutaj dostrzec, bo trochę pod słońce, ale tam na tych wieżyczkach, tutaj po lewej stronie jest jeden kot z takim wygiętym z grzbietem, a tam no już totalnie pod słońce, na drugiej wieżyczce jest drugi kot. Tak zwany koci dom. Secesyjna kamienica stylizowana na średniowiecze. Powstała w 1909 roku. Także ma tam 115 i razy oko lat. A tu koci dom z drugiej strony. Tam widać tego jednego kota. A na dole jakaś restauracja, pub. No i weszliśmy do Muzeum Wojny. Tutaj zaraz taki budynek przylegający do takiej wieży prochowni. Wstęp darmowy. Z tym, że trzeba było bagaże, torbę zostawić w takich tam schowkach zamykanych na kluczyk. No idziemy tutaj, o. Idziemy zwiedzać, oglądać. Armaty. No na razie tak z grubsza tutaj pofilmuję, pokażę wam. Tutaj jakieś średniowieczne. Akurat po angielsku nic nie ma, tylko po łotewsku chyba informacji. Nie ma angielskich napisów, z tego co widzę. Na razie tak na szybko zrobię parę ujęć, pokażę wam co i jak, a później sobie jeszcze raz na spokojnie tutaj obejrzę. Jedno z pomieszczeń. Tutaj jakieś takie modele statków. Chyba jeszcze za czasów, nie wiem, wikingów. No niestety z tego co widzę, nigdzie nie ma napisów po angielsku, jedynie po łotewsku. Także zupełnie nie kumam o co chodzi. No, ale to nieważne, pokażę wam tutaj z grubsza. O, tutaj chyba model dawnych obwarowań zamku. To może jest część, ta prochownia co została, to jest może fragment tylko tej większej całości, która kiedyś tutaj była. To trochę dziwne właśnie, bo uważam, że chociaż po angielsku powinno być. No, jest jak jest. Tu wydaje mi się, że to muzeum jest tak jakby piętrami podzielone. Czym wyżej się wchodzi, tym jakby jest późniejszy okres w historii przedstawiony. Tutaj już jestem, nie wiem, na pierwszym czy drugim piętrze, tu już taki chyba okres II wojny światowej. Modele, różne czołgi. Tutaj statki.
No tutaj akurat same informacje, nie ma jakichś tutaj eksponatów. Nie widać. O, tutaj coś jest. No na razie tutaj nie będę rozkminiał. Z grubsza Wam tak pokażę, jak to wygląda. Później na spokojnie sobie poczytam, oglądam. No na pewno warto tutaj wejść, zobaczyć to. Jak będziecie tutaj, to śmiało mogę Wam polecić. Tym bardziej, że po raz kolejny mówię, jest to atrakcja zupełnie darmowa. Tutaj akurat jakaś taka wycieczka, większa grupa panów przyszła w mundurach, jakichś żołnierzy. Zaraz Wam trochę tutaj pokażę, takie krótkie ujęcie. No z tego co słyszę po języku, to chyba Łotysze, bo tam są z jakimś przewodnikiem, przewodnik tutaj słychać w tle coś tam opowiada. No, bardzo fajnie muzeum zorganizowane, multimedialnie, nowocześnie. Zupełnie, no nie ma się do czego przyczepić, wszystko tutaj fajnie to jest zaprezentowane. W gablotach eksponaty, wszędzie jakieś telewizorki, ekrany multimedialne. O, akurat tutaj można nawet na angielski sobie przełączyć. Historia Łotwy jest dosyć dramatyczna. Ten kraj tak naprawdę można powiedzieć dopiero od 91 roku XX wieku jest taki w pełni niepodległy, czyli w momencie jak te były republiki ZSRR, no wszystkie się odłączyły, tak? Były ZSRR rozpadło się od 91 roku. A tak historia Łotwy jest bardzo oburzliwa. Przez większość czasu tereny te były pod panowaniem Niemców. O ile pamiętam, na przełomie XVI-XVII wieku Łotwa należała też do Rzeczypospolitej. Szwedzi też tutaj chyba przez okres około 100 lat rządzili. Najdłużej Niemcy, tak? No i później po II wojnie światowej, wiadomo, po 1945 roku tutaj bolszewicy Ruski wzięli to pod siebie. Nie będę tego nie wiadomo ile kręcił, bo i tak Was to zanudzi. Tak z grubsza tutaj Wam pokażę, żebyście mieli jakiekolwiek pojęcie, jak to wygląda tutaj, te pomieszczenia, co tu jest w środku. No na pewno warto, za darmochę, jak najbardziej. No tutaj już chyba takie współczesne, widzę, umundurowania. Być może teraz żołnierze łotewscy chodzą w tego typu strojach. No właśnie tych, co tam wcześniej widziałem, co wam pokazywałem, byli ubrani tak bardzo podobnie. No idziemy jeszcze wyżej, chyba jeszcze jedno piętro jest, ostatnie. No i na ostatnim piętrze to no, czego się w sumie mogłem spodziewać, chociaż może nie do końca. Całe tutaj to, co widzicie, poświęcone jest obecnie trwającej wojnie rusko-ukraińskiej. I tutaj wszystko to na bieżąco jest związane z tym tematem. Tutaj zdjęcia jakieś. Ukraińskich żołnierzy.
Bitwa o Ukrainę, tak? Po ukraińsku napisane i na dole po łotewsku. Także taka tutaj część tego muzeum poświęcona współczesności, tej przykrej współczesności, która no, ciągle trwa i nie wiadomo jak długo jeszcze to będzie trwało, prawda? I z jakim skutkiem, efektem końcowym. Zobaczymy. Tutaj już na pewno żołnierze łotewscy. Tutaj sobie można strzelać z takiego sprzętu. Jak to wygląda? Tutaj taka ciekawsza kamienica. Dwie różne daty na niej widnieją, także nie wiem. Tutaj niżej 1823 rok, a wyżej 1987. Także może była zburzona i w 1987 roku zrekonstruowana. Ciężko powiedzieć. No i tak idziemy tutaj. Fajnie jest, piękne miasto, bardzo mi się podoba, naprawdę robi wrażenie, ładnie, schludnie. Teraz idziemy, mam tu właśnie w telefonie GPS-a włączonego, idziemy do tych takich trzech kamienic nazwanych Trzej Bracia. O, aż tutaj przejdę się trochę tą uliczką, bardzo mi się to podoba. Rewelacja. Okej. Dobra. Ludzie zdjęcia robią, trochę tu w kat wchodzę. O, to jakaś knajpka, muzyczka leci. House of the Rising Sun, Animals. Menu można sobie tutaj popatrzeć. Zupka, 9 euro. Tom Yum, to taka tajska zupa, 9 euro. No ale tajskie rzeczy mnie nie interesują, później będziemy szukać czegoś bardziej tutaj regionalnego. Akurat mnie zainteresowało, bo tutaj zobaczcie, rower. Tam jakiś tuk-tuk z walizkami na górze, jakaś knajpa. Ludzie siedzą przy stoliku. A tutaj kościół świętego Jakuba. No i jestem tutaj pod tymi trzema kamienicami, Trzej Bracia. Nazwa ulicy, spróbuję wam przeczytać, zresztą tu zobaczycie. Maza, Pils i Ela. Numer 21, 19. I tutaj taka troszkę cofnięta jakby do tyłu pod numerem 17. I ta pod numerem 17 to jest podobno najstarszy mieszkalny budynek, jaki zachował się w Rydze. Tam z początków chyba XV wieku pochodzi. I w tych budynkach mieści się, tak jak mówiłem, Muzeum Architektury, no ale nieczynne. Sobota, niedziela, w tygodniu do 16, sobota, niedziela nieczynne. Także nie wejdziemy do środka. Tak to wygląda, każda w innym kolorze. Biały, tu taki wyblakły żółty, tu tam jakiś seledyn. Trzej Bracia. No i właśnie tutaj doszedłem do zamku w Rydze. Jest to zamek krzyżacki, wzniesiony przez Krzyżaków w 1330 roku. Obecnie siedziba prezydenta tutaj Łotwy. Jest tam też jakieś muzeum. Idziemy się zorientować, czy da rady coś tam zwiedzić. Czy trzeba płacić, czy może też tam gratisowo.
tutaj zamek, siedziba prezydenta. Od drugiej strony, od strony tutaj rzeki Dźwiny. No tutaj taka bardziej ruchliwa, kilkupasmowa droga. Samochodów trochę tam śmiga, ale i tak tragedii jakiejś tam nie ma. Mówię, to nie jest miasto jakieś tam mega zakorkowane. No, obeszliśmy w koło, coś tutaj, jakieś remonty, coś tu się dzieje, jakieś kontenery. Wygląda na to, że no, nie będziemy mieli możliwości jakby tutaj wejścia do środka, obejrzenia, pozwiedzania czegokolwiek. No jestem tutaj na nadbrzeżu rzeki Dźwiny. Tutaj jakaś rzeźba chyba rybaka. Tutaj rozkład rejsów. Można łódeczką sobie popływać.